Witam serdecznie. W filmie tym pokażę dźwigi licencyjne szybkobieżne o prędkości znamionowej 1,7 metra na sekundę. Taki dźwig szybkobieżny to trochę wyższa liga i nie tylko o wysokość podnoszenia tutaj chodzi. Z racji zastosowanej prędkości niektóre rozwiązania, jakie dobrze znamy w zwykłych dwubiegach, się po prostu nie nadają. Dźwigi szybkobieżne musiały już być wyposażone w drzwi kabinowe, bo przy tej prędkości wciągnięcie sznurówki za próg ruchomy byłoby już zbyt ryzykowne i w związku z tym wszystkie one posiadały już drzwi automatyczne. Z racji niejednokrotnie dużej wysokości podnoszenia stosowano liny wyrównawcze z kołem przewojowym w podszybiu, a sam napęd, no właśnie, napęd w dźwigach szybkobieżnych, ale także wolnobieżnych o podwyższonym komforcie, które też się zdarzały, nie stosowano już silnika synchronicznego, ponieważ ten silnik, on nie posiadał żadnych sprzężeń zwrotnych, żeby go dokładnie regulować, a poza tym przy tych prędkościach już był zbyt gwałtowny. To byłoby dobre rozwiązanie, gdybyśmy wozili worek kartofli, ale nie ludzi. W takich dźwigach szybkobieżnych zastosowano coś, czego dzisiaj żaden student po maszynach elektrycznych by nie wymyślił. Układ Ward-Leonarda i to nie byle jaki, bo ze wszelkimi regulacjami i kompensacjami, jakie tylko dusza by zapragła. Napęd Ward-Leonarda to z dzisiejszej perspektywy inżynieryjne dzieło sztuki. Płynny rozruch, płynne hamowanie. Gdybyśmy weszli do maszynowni, naliczylibyśmy tam 2 silniki, 3 prądnice, wzmacniacz magnetyczny i całą masę różnych oporników do regulacji czego się tylko dało. Były tam wszelkie regulacje przyspieszeń, opóźnień, 5 różnych prędkości, 2 dojazdowe, 2 prędkości jazdy i dodatkowo jeszcze 1 prędkość rewizyjna. Mało tego, sama regulacja napędu posiadała szereg sprzężeń zwrotnych od przyspieszenia, od prędkości, od prądu w obwodzie głównym, czyli od obciążenia. Do tego zatrzymywanie kabiny oczywiście następowało wyłącznie elektrycznie i przy okazji oddawało energię do sieci, aczkolwiek to było bardziej na skutek praw fizyki, a nie chęci bycia eko. Luzownik tutaj pracował dopiero po pełnym zatrzymaniu się dźwigu, a wszystko to zrealizowano beztranzystorowo, bezkomputerowo, bez jakiejkolwiek elektroniki, no może nie licząc 2 diod Zenera i kondensatora. No, ale zamiast zanudzać o wirnikach, stojanach, samowzbudności, wzmacniaczach magnetycznych i tym, dlaczego prądnica główna ma aż 4 uzwojenia na stojanie, chcę pokazać kilka ujęć zrealizowanych niedawno na osiedlu znanym jako łódzki Manhattan, czyli prawdopodobnie jedno z ostatnich miejsc, gdzie jeszcze takie szybkobieżne relikty komuny można spotkać w codziennym ruchu. Niegdyś takich dźwigów było wiele więcej, na przykład na samym Śląsku z samych bloków mieszkalnych posiadały je chociażby katowickie Gwiazdy i Kukurydze. Pokazane dźwigi występują w grupach po 2 i mają sterowanie zbiorcze w dół, ponieważ są to budynki mieszkalne, więc nie przewidywano ruchu pomiędzy piętrami. Aczkolwiek jest trochę bardziej bogato niż typowe tak zwane osiedlówki, ponieważ jak na dźwigi z automatycznymi drzwiami przystało, posiadają piętrowskazywacz w kabinie, posiadają piętrowskazywacz na parterze i mało tego, na każdym piętrze możemy spotkać strzałki sygnalizacji dojazdu dźwigu i zamierzonego kierunku jazdy. I taka wyraźna różnica od typowych osiedlowych dwubiegów to to, że przy jeździe w górę, jeżeli zatrzymają się na jakimś piętrze, to jeżeli było tam wezwanie, to go nie kasują. Oczywiście zatrzymają się pod warunkiem tylko, że ktoś wysiada i powtórnie przy jeździe w dół zatrzymają się znowu, by zabrać właściwego pasażera, świecąc przy tym właściwą strzałkę kierunkową. Bardzo ciekawą rzeczą, jaką stosowano w takich szybkobieżnych licencjach, ale nie tylko, bo bywały również dwubiegowe dźwigi, które posiadały taką opcję, to jest otwieranie drzwi przy dojeździe. Wspaniała sprawa. Normalnie winda zwalniając, dojeżdżając do piętra traci cenne sekundy. Ostatnie kilka sekund jazdy to jest dorównywanie poziomu podłogi, tak by dokładnie stanąć tam, gdzie trzeba. I normalnie te sekundy szłyby na stratę. Ale ktoś kiedyś pomyślał, że przecież można drzwi zacząć otwierać już kilkanaście centymetrów wcześniej. I ten czas pozwoli już jednej albo nawet 2 osobom spokojnie wysiąść z windy, w czasie gdy ta sobie delikatnie dorównuje. I pomijając tutaj zysk czasowy, na pewno efektownie to wygląda i starałem się to uwiecznić na wielu ujęciach, które prezentuję w tym filmie.
spontanicznie postanowiłem zrobić pewien eksperyment. Nie wiem, czy do końca mi wyszedł. Otóż układ napędowy jest wyposażony w przetwornicę, a ta jest wyłączona po około 30 sekundach nieaktywności windy. Postanowiłem poczekać ponad 30 sekund w kabinie z zamkniętymi drzwiami i po upłynięciu tego czasu nadać jakąś dyspozycję. W normalnym przypadku normalny dźwig ruszyłby od razu, a ponieważ tutaj mamy przetwornicę, która musi najpierw wystartować, będzie pewne opóźnienie. Czy tak się stało? Zobaczmy. Akcja. No, z 2 sekundy poczekała, nie? Jak widzimy, jakieś tam opóźnienie nastąpiło. Być może kiedyś uda mi się powtórzyć ten eksperyment bardziej konsekwentnie. Trochę słów o wrażeniach z jazdy. No, żyjemy w przestrzeni trójwymiarowej, więc po kartezjańsku możemy wyznaczyć 3 osie. Załóżmy, że jedną z tych osi jest oś pionowa i wzdłuż niej porusza się nasza winda. I podróż wzdłuż tej osi odbywa się bardzo płynnie. Delikatnie rusza, delikatnie hamuje, delikatnie staje. Niestety mamy jeszcze 2 osie. Poziome, jakkolwiek byśmy oczywiście ich nie wybrali. Wrażenia z jazdy wzdłuż osi poziomych są niesamowite. Jakby to powiedzieć, pomimo upływu tylu lat, a w zasadzie może dzięki upływowi tylu lat, wiemy, że jedziemy i naprawdę czuć tutaj prędkość. Dźwigi o większych prędkościach wymagają jeszcze jednej rzeczy. To jest dłuższej drogi hamowania. Dźwigi dwubiegowe miały drogę hamowania w zasadzie nie przekraczającą 1 metra. I nie było to problemem, ponieważ było to wiele mniej niż pół odległości między piętrami. Taka winda, zbliżając się do danego przystanku, mogła na bieżąco podjąć decyzję, czy ma się zwolnić, zatrzymać i ewentualnie to zrobić. Przy prędkości 1,7 metra na sekundę droga hamowania była już większa niż pół odległości między przystankami, także zaraz po minięciu jednego piętra dźwig już zaczynał zwalniać, by stanąć na następnym. Także gdybyśmy wsiedli do takiej windy i wybrali sąsiednie piętro, to ledwo poruszeni możemy usłyszeć dzwonek dojazdu do piętra następnego i oprócz tego przy takiej jeździe już nie osiągamy pełnej prędkości. Dźwig pojedzie tylko 1 metr na sekundę. Na ten moment to tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.